Co ty robisz? Ty ćwiczysz jogę czy odkurzasz? Próbuję wjechać. No ale zobacz, nie wiedziałeś, że tu jest, patrz, taki przycisk. Proszę bardzo, naciskasz i zobacz, patrz. Wow! I normalnie, widzisz, można sprzątać super wygodnie. To jest flex. Porządki w domu to zajęcie, które większość osób zaliczy raczej do konieczności, aniżeli przyjemności. Ale co jeśli nowoczesna technologia pozwoli Wam umilić nawet tak prozaiczne zajęcie, jak właśnie sprzątanie? I w tym wszystkim pomagają różnego rodzaju technologiczne gadżety, takie jak ten, który miałem okazję testować. Jest to mianowicie odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex w najbardziej dopakowanej wersji 1560, który nie tylko potrafi odkurzać bez jakichkolwiek kabli, ale również potrafi mopować. Jak to możliwe i jakie udogodnienia ten sprzęt oferuje, o tym w dzisiejszym odcinku. Zaintrygowani? No to oglądajcie najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z firmą Tefal, która dostarczyła nam do testów odkurzacz X-Force Flex. Na naszym kanale testowaliśmy już wiele modeli odkurzaczy bezprzewodowych, czy też bezworkowych, bo tak też one się nazywają. Wyróżniały się one czy to wzornictwem, czy też mocą ssącą, albo na przykład kompaktowymi rozmiarami. I nie inaczej jest w przypadku tego modelu od firmy Tefal, bo on również wyróżnia się na tle konkurencji różnymi innowacyjnymi rozwiązaniami, ale zacznijmy jednak od początku, czyli od budowy zewnętrznej i akcesoriów, bo ich jest naprawdę sporo. Odkurzacz w wersji tej, którą ja testuję, czyli 1560, przychodzi naprawdę napakowany akcesoriami, na co niekoniecznie wskazuje pudełko, które jest całkiem kompaktowe. W środku znajdziemy gamę akcesoriów, jak już mówiłem, między innymi klasyczną ssawkę szczelinową, która pozwala, jak wiadomo, dojść do różnych trudno dostępnych miejsc. Mamy także miękką szczotkę, która będzie idealna do czyszczenia mebli, czy też na przykład tapicerki w samochodzie. No i jest także oczywiście turbo szczotka, która perfekcyjnie nada się chociażby do sprzątania sierści, zarówno z podłogi, jak i przede wszystkim z mebli. Czyli na przykład z kanapy, kiedy mamy zwierzaki, to ta szczotka będzie idealna. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w zestawie mamy również elastyczną rurę, zakończoną szczotką do kurzu o nazwie Easy Brush. No i ta elastyczna rura bardzo się przyda, również chociażby przy sprzątaniu samochodu albo innych trudno dostępnych miejsc, gdzie po prostu tradycyjną, sztywną rurą po prostu nie dojdziemy. Taka elastyczna końcówka będzie tutaj idealna. Oczywiście oprócz turbo szczotki, czyli tej z obracającym się wałkiem, jest naturalnie szczotka główna, również w wersji turbo, również napędzana, tylko oczywiście znacznie większa. Obie te szczotki wyposażone są w światełka, które pozwalają oświetlić drogę przed odkurzaczem i tym samym nie przegapić żadnej, nawet najmniejszej drobinki kurzu, no bo kiedy są one podświetlone, to też lepiej rzucają nam się w oczy i łatwiej je zlokalizować przy sprzątaniu. Oczywiście akcesoria możecie pomiędzy sobą łączyć, czyli na przykład do elastycznej rury dodać miękką szczotkę do tapicerki. I jak mówiłem o tych końcówkach Easy Brush do kurzu, to jak widzicie, również taką możemy tutaj zamontować na samym odkurzaczu, na tym samym pistolecie w cudzysłowie, który odłączymy od rury. Również jego możemy wykorzystać po prostu do sprzątania powierzchni w takiej formie. Wśród ogromu akcesoriów, które dostajecie w zestawie z tym odkurzaczem, takich jak ssawki, turboszczotki, elastyczne rury i tak dalej, oczywiście najważniejszy jest sam odkurzacz, a także gwóźdź programu, czyli rura Flex, zresztą jak sama nazwa i napis tutaj wskazuje. O co w tym chodzi? Ano o to, żeby się nie męczyć, kiedy musimy posprzątać na przykład pod kanapą i nie uprawiać jogi, możemy kliknąć sobie tutaj na ten przycisk i rura się łamie. Dokładnie tak, stąd cała nazwa Flex i możemy tym odkurzaczem ze spokojem sobie wjechać pod na przykład kanapę czy pod łóżko, nie wysilając się zanadto, robić to wszystko po prostu przyjemnie i bezproblemowo. Sama jednostka centralna, czyli de facto ten odkurzacz bezprzewodowy, generuje moc ssącą w wysokości 230 W powietrznych. Więc jest to naprawdę bardzo dużo, ale to oczywiście moc szczytowa w trybie Boost. Natomiast oczywiście mamy tutaj te niższe tryby i wtedy moc tego odkurzacza jest odpowiednio niższa, moc ssąca. Do wyboru mamy tryb Eco, Eco Plus, Max oraz Boost, czyli ten z najwyższą mocą ssącą, ale najważniejszy i chyba najbardziej przydatny jest tryb Auto, w którym odkurzacz sam sobie dopasowuje tę moc ssącą w zależności od tego, jakiej potrzebuje. Jeżeli sprzątamy na panelach czy też na płytkach, to ta moc ssąca nie musi być wysoka, natomiast kiedy odkurzaczem wjedziemy na przykład na dywan
albo na wykładzinę, to on automatycznie to wykryje i odpowiednio zwiększy moc sącą, żeby również właśnie na tych innych powierzchniach radzić sobie z zbieraniem zanieczyszczeń. Tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, to jest jeden z pierwszych odkurzaczy, a w zasadzie pierwszy odkurzacz, który testuję, który stoi i to sam z siebie, nie potrzebuje nic, żadnego stojaka, żadnej podpórki, on serio stoi. To nie są czary. To jest naprawdę ciekawe. Oczywiście z tym staniem to tak mówię pół żartem, pół serio, bo tutaj nie ma żadnej blokady, że trzeba po prostu trafić w taki moment i jest to możliwe, żeby go tak ustawić, ale no trzeba się trochę namęczyć z tym. Natomiast nadal jakby nie widziałem jeszcze odkurzacza, który by tak po prostu potrafił. O, zobaczcie, teraz mi nie wychodzi, żeby go ustawić. Proszę bardzo, teraz będzie stał. O, teraz stoi. Ale to nie jest funkcja reklamowana przez producenta, żeby nie było. Jak już mówiłem, na froncie jest integrowany panel LCD i na tym ekranie wyświetlają się przydatne informacje. Natomiast co jest równie istotne, to obok niego znajdują się 3 przyciski. Pierwszy przycisk pozwala Wam na manualne dostosowanie mocy ssącej tego odkurzacza, czyli wybór pomiędzy tymi prędkościami, o których wcześniej Wam mówiłem. Potem mamy przycisk auto, czyli po prostu włączenie trybu auto osobne, bardzo wygodne. No i trzeci przycisk z ikonką baterii pozwala Wam na przełączanie się pomiędzy wyświetlaniem procentu baterii albo pozostałego czasu pracy odkurzacza w minutach. Odkurzacz wykonany jest głównie z matowego plastiku, są też błyszczące elementy, ale nie przyciągają one jakoś super mocno kurzu. I mamy tutaj czarną wersję kolorystyczną z tymi miedzianymi dodatkami, a jak uruchamiamy odkurzacz, przyciskamy ten szary element, czyli spust. Odkurzacz się włącza, a żeby go wyłączyć, klikamy ponownie. Natomiast jak pewnie zauważyliście, jest tutaj jeszcze drugi spust, czerwony element, taka pętelka, którą możemy pociągnąć. I to jest skrót do trybu Boost, czyli jeżeli mamy odkurzacz włączony i przyciśniemy ten czerwony drugi spust, to chwilowo włącza nam się ten tryb Boost. I moim zdaniem jest to bardzo wygodne, no bo nie musimy ciągle przełączać się pomiędzy tymi trybami normalnym a Boostem, co się zdarza często w odkurzaczach bezworkowych, tylko po prostu mamy taki skrót, który pozwala nam w trakcie normalnego sprzątania, jeżeli akurat jest jakieś miejsce, które jest bardziej zabrudzone, albo nie wiem, jakaś kubka po prostu kurzu akurat w danym miejscu leży, to przyciskamy sobie ten dodatkowy czerwony spust, odkurzacz przełącza się na tą wyższą moc sącą, a później po jego odpuszczeniu wraca z powrotem do tego trybu normalnego, w którym większość mieszkania sprzątamy. Moim zdaniem super wygodne rozwiązanie. A jak długo taki bezprzewodowy odkurzacz może pracować? W trybie Eco ten model 1560 Tefal X-Force Flex, dokładnie tak on się nazywa, będzie pracować do 80 minut. Natomiast w tych wyższych trybach ten czas będzie odpowiednio spadać i te informacje będziecie widzieli na ekranie tutaj, który się znajduje. Pozostały czas pracy wyświetlany na ekranie będzie na bieżąco aktualizowany w zależności od stanu naładowania baterii, jak i aktualnie uruchomionego trybu pracy urządzenia. Waga urządzenia, jaką podaje producent, to 3,2 kg. No i co dla mnie jest personalnie najważniejszą funkcją w odkurzaczach bezprzewodowych, no to wymienna bateria. I taka też się znajduje w tym urządzeniu. No więc jeżeli macie większe mieszkanie, czy po prostu chcecie mieć to bezpieczeństwo, że nigdy Wam się bateria nie rozładuje, bo zawsze w zanadrzu macie drugą, no to taka opcja w tym modelu jest dostępna, a czas naładowania akumulatora od minimum do pełna wynosi 3 godziny. A jak naładować baterię w odkurzaczu? Na to sposobów jest kilka. Przede wszystkim możemy taki odkurzacz w całości umieścić w dedykowanej stacji dokującej, która oczywiście znajduje się w zestawie. I taka stacja ma tutaj wbudowaną ładowarkę, którą podpinamy za pomocą przewodu zasilającego do prądu, no i w tym momencie możemy naładować baterię. Co więcej, ta stacja, jak widzicie, pomieści wszystkie nasze akcesoria i może ona być taką wolno stojącą konstrukcją, którą możemy postawić w dowolnym miejscu, albo możemy również przymontować ją do ściany za pomocą tutaj tych otworów, które się znajdują z tyłu. Możemy to przymontować do ściany na stałe. Mamy tutaj 4 dedykowane miejsca na nasze akcesoria, na naszą turboszczotkę, ssawki, szczotkę do sofy czy elastyczną rurę, ale nie mamy miejsca na dodatkową baterię. Na szczęście producent tutaj również pomyślał o osobach, które chcą mieć kilka baterii, więc w samej baterii także jest umieszczone gniazdo ładowania, dokładnie do takiego samego zasilacza, który to podłączamy do stacji dokującej, więc również możemy samą baterię ładować i mieć po prostu kilka takich w zanadrzu, zawsze gotowych do działania. Po skończonym odkurzaniu należy oczywiście opróżnić zbiornik na nieczystości. I jak to się w tym modelu robi? Tutaj mamy taki suwak, który pozwala nam na wyjęcie tego całego zbiornika. No i teraz otwieramy ten zbiornik, tutaj znajdują się nieczystości i wyrzucamy te nieczystości do kosza na śmieci. Potem z powrotem montujemy
do środka filtr, o którym zaraz opowiem, i całość montujemy w odkurzaczu i dalej gotowy do działania. Zbiornik na nieczystości ma pojemność 900 ml i w środku znajduje się także system filtracji podwójny, ponieważ mamy tutaj pierwszy zmywalny filtr, który w razie zabrudzenia możemy umyć pod bieżącą wodą, a później wysuszyć, ale w zestawie jest też jeden dodatkowy na wymianę. I jest tutaj również filtr EPA, który usuwa do 99,9% zanieczyszczeń, wszelkiego rodzaju alergenów, roztoczy, kurzu i innych tego typu rzeczy, które możemy po prostu znaleźć na podłodze, podczas gdy odkurzamy. Szkoda tylko, że ten zbiornik za każdym razem musimy demontować w całości, a że nie ma tutaj zastosowanej jakiejś klapki, która by pozwalała na szybkie opróżnianie tego zbiornika. Odkurzacz, jak już mówiłem wcześniej, wam pokazywałem, może stać nawet bez stacji, co jest ciekawe, ale teraz coś, czego nikt się nie spodziewał, czyli zobaczcie, stacja dokująca sama w sobie to również rura. Zobaczcie. Część stacji dokującej to również rura, którą możemy wykorzystać także do odkurzania, do bardzo jakichś trudno dostępnych miejsc, czy kiedy potrzebujemy dojść na przykład do sufitu, to mamy taką przeduszkę, która jest również częścią tej stacji dokującej, na której cały odkurzacz stoi. Siedzi, nie wiem jak to powiedzieć, jest zlokalizowany. Więc no, całkiem nieźle to przemyśleli i na moje bardzo zaskakujące. Dajcie znać, kto się domyślił, że ta rura może być częścią funkcjonalną dla produktu, bo ja tego nie wiedziałem przed testami. Nie będę się rozwodzić na temat tego, jak ten odkurzacz sprząta, no bo w tej klasy sprzęcie to po prostu jest coś normalnego, że on sobie bardzo dobrze radzi zarówno z twardymi podłogami, ze szczelinami na przykład pomiędzy panelami czy płytkami, ale również z dywanami czy z wykładzinami, szczególnie dzięki temu trybowi auto, który się tutaj znajduje, który automatycznie dostosowuje moc sącą. No i oczywiście bardzo ważnym elementem dla mnie są te światełka, które nam oświetlają drogę i ewentualne drobinki kurzu, które mogą się przed szczotką znajdować, a których normalnie moglibyśmy nie zauważyć, to dzięki tym światełkom je zauważymy. Ale co jeśli powiem wam, że ten odkurzacz może nie tylko być odkurzaczem, ale również mopem. A to wszystko dzięki końcówce Aqua, która co prawda nie jest w zestawie, można ją dokupić osobno, ale bardzo często ten model występuje w promocji, gdzie ta końcówka Aqua, końcówka do mopowania jest dołączona w promocji. Głowica Aqua to po prostu końcówka, która pozwala na jednoczesne odkurzanie i mopowanie podłogi, czyli na pozbycie się tych trudniejszych, być może zaschniętych zabrudzeń, które również na wszelkiego rodzaju podłogach mogą się znajdować. Jak to działa? Ano mamy tutaj oczywiście klapkę, która otwiera nam specjalny zbiorniczek, do którego po prostu nalewamy bieżącą wodę, no i wtedy mop jest gotowy do użycia. Tutaj mamy taki przełącznik, który pozwala nam włączyć przepływ tej wody, aby nasza ściereczka do mopowania zaczęła być mokra i gotowa po prostu do jednoczesnego mopowania i odkurzania. W zestawie jest także druga ściereczka, w razie co możemy wymienić, także jednej używać, a jednej suszyć. Fajnie, że o tym również pomyślano i że to znajduje się w zestawie. A jak to działa? No po prostu odłączamy standardową szczotkę, turboszczotkę. No i podłączamy naszą końcówkę mopującą. No i tak to po prostu działa. Ta końcówka nie jest w żaden sposób aktywna, mopowanie nie odbywa się tutaj za pomocą wibracji czy jakichś ruchów. Jest to wszystko statyczne, a woda podawana jest tutaj w sposób grawitacyjny. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. A w zasadzie to nawet nie tylko odkurzacz, no bo jak już wcześniej mówiłem, w połączeniu z głowicą Aqua to urządzenie może także służyć jako mop. Ja na pewno wyróżniłbym 3 cechy tego urządzenia, a zatem przede wszystkim funkcja Flex, czyli to, że rura się łamie, co pozwala nam w łatwy sposób sprzątać na przykład pod kanapą czy pod łóżkiem. Podświetlana turbo szczotka, zarówno ta mniejsza, jak i ta większa, to też bardzo fajny dodatek. No i oczywiście wymienna bateria, to kolejny wyróżnik tego modelu. A co wy sądzicie o odkurzaczach bezprzewodowych, bezworkowych? Dajcie jakąś znać w komentarzu pod tym filmem, czy takiego używacie, czy macie zamiar kupić. No i co sądzicie o tym konkretnym modelu, czyli Tefal X-Force Flex. Zachęcam was serdecznie do dyskusji, a link do ceny tego urządzenia znajdziecie w opisie pod tym filmem, jak i do akcesoriów, o których również w tym odcinku mówiłem. To by było na tyle. Jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie go, no i oczywiście subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych filmów. To byłoby na tyle. Mówił do was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa!